Powoli się ludzie na Truckstop zjeżdżają, ale nie wiem, czy on do wieczora się zapełni. Właśnie to będzie dobry eksperyment, zobaczyć, czy się zapełni, czy nie. Tak na przykład w przyszłym tygodniu mnie wyślą tutaj, bo istnieje taka możliwość, będę wiedział, co oczekiwać. No i czekam, aż przejdzie burza, bo nie chcę być zmieniony w mokrącą kukłę. Nie wiem, improwizuję. Przy okazji sprzątam. Mógłbym odpalić agregat, chociaż on na taką pogodę upalno-duszną w dzień nie wystarczy. Teraz zaszło słońce, by wystarczyło, ale gdy świeci słońce, on nie wystarczy. W nocy da radę schłodzić wszystko. No i tak otworzyłem okna z tyłu, z przodu. Instaluję sobie takie rzeczy do GoPro. Znaczy, próbuję jeszcze bardziej przystosować kabinę do kręcenia. Ale najpierw to powiem, że otworzenie tych wszystkich okien spowoduje tutaj fajny przewiew i można siedzieć nawet przy temperaturze 30 stopni, nawet przy wilgotności 100% normalnie. No, trochę jest nieprzyjemnie, ale wolałbym na przykład 40 stopni i bez humidu, bez wilgotności, no ale jest jak jest. Także przystosowuję kabinę do kręcenia. No, zauważyliście, że się trochę zacząłem bawić ujęciami i różnymi kamerami, także tutaj będzie jedna kamera, jedna na szybie jak zwykle i jedna tutaj i z tej będzie lepszy mikrofon. Także no to wymaga dużo, no trochę wymaga więcej pracy przy montażu, ale jest do ogarnięcia. O! W szybie, w lusterku widzę ten deszcz, którego się obawiałem i to jest burza po prostu, to jest chyba burza. To przejdzie wschodu i południa i pójdzie do góry i wtedy pole otwarte, możemy jechać nad ocean. No i tak ma padać, nie padać, sam nie wiem, co robić teraz. Ale jak to mój kuzyn mówi, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Mam to w nosie. Mimo tych groźnych chmur jadę tam. Najwyżej zmoknę. Wezmę tą bluzę jako ochronę. Także słuchaweczki na łeb. Nie widzicie, jak zakładam, bo nie chcę się teraz... Biorę tylko jedną kamerę. Nie będę robił obciachu. I z słuchawkami na rowerze się nie powinno jechać, ale tutaj też wszyscy mają wszystko w nosie, także 8 km do Fort Pierce z linii prostej tą drogą, tym rowerem z jakąś tam muzyką na głowie. Lecimy w cyklu, gdy nie masz co robić. Znaczy nie, akurat tutaj mogłem przejechać później, ale żeby skorzystać z pracy i zobaczyć coś innego niż tylko Truckstop i tak dalej. Widać, że użytkowników na ścieżkach rowerowych w Florydzie poza dużymi miastami bardzo mało. Ale są, to się liczy. To się liczy. Deszcz mnie prześladuje, ale tylko kropi. Daleko. Tam są groźne chmury, ale one się posuwają na północ. W sumie nie wiem, skąd pada ten deszcz. No na pewno gdzieś z góry. Albo może go wiatr przenosi. Kto wie? Kto wie? Floryda taka jest. Zresztą całe Stany takie są. Samochodowe, bo teraz jesteśmy poza dużymi centrami. No. Nie wiem, jak jest w Miami. W sumie jeszcze nigdy nie byłem. W centrum. Nie było takiej okazji. Nie wiem, jak tutaj są rozwinięte środki lokomocji. Czy da się żyć bez samochodów, no ale ogólnie Stany, Floryda to jest taki, oni na to mówią, dużo ludzi tutaj przyjeżdża ze względu na klimat. Cały czas jest ciepło. Jedynie sezon huraganów psuje tutaj życie, ale jak ma się farta, no to i nie mieszka za blisko oceanu, no to ten huragan tak nie zniszczy posiadłości. W każdym razie
Klimat tu jest fajny, bo jest cały czas ciepło. To jest tak prawie jak na Kubie, szczególnie jeszcze tam bardziej na południe, bo my jesteśmy niezupełnie na końcu Florydy. To jest jakieś, ja wiem, 150-200 km od Miami, prawda? I nawiązując do początku mojego monologu, muszę krzyczeć głośniej jak jadą auta, że tutaj właśnie tak jest, no, wszystko się odbywa autem. Ale dobrze, że są ścieżki rowerowe, czyli jest chęć postępu w inną stronę niż tylko auta. O, fajnie. Bliżej miasta, w sumie już w mieście, bez kitu. Trochę się tutaj czuję jak na Kubie, oczywiście, no, robiąc bardzo szeroką analogię, bo to są Stany, ale tutaj żyje bardzo dużo Kubańczyków, którzy uciekli z Kuby dawno, dawno temu, chociaż teraz jak się otworzyły trochę loty między Stanami a Kubą, szczególnie między Miami a Hawaną, może jakaś wymiana jest, ale to się trochę ukróciło przy nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych. I tu jest tak wymieszane wszystko. Kubańczycy, biali, murzyni. I wszyscy żyją na luzie. Tam, gdzie są ciepłe klimaty, ludzie żyją na luzie. I w sumie ci Kubańczycy, co tutaj mieszkają, tam druga, trzecia generacja, no owszem, mają pochodzenie kubańskie, no ale mi się wydaje, że gdzie mieszkasz, tym się powoli stajesz. Są takimi amerykańskimi Kubańczykami, tak samo jak ja. Mogę powiedzieć, że no jestem Polakiem, oczywiście, zawsze będę z tego dumny, ale mieszkam już w Kanadzie tyle lat. Kanada jest częścią mnie, a co ma... Chociaż ja jestem bardzo związany z Polską, bo często jeżdżę, a co ma dopiero powiedzieć obywatel kanadyjski pochodzenia polskiego, który urodził się w Kanadzie i zna język tylko z polskiej szkoły. Raz w tygodniu w roku raz w tygodniu już się zgubiłem po parę godzin. Miasta puste w niedzielę. Miasta puste. Chociaż sklepy otwarte. Już niedaleko będzie pierwszy etap mojej podróży, czyli dojazd do wody, a później most. Tam będzie jakiś causeway, czyli to nie będzie most wyżej, tylko wysypany i dojedziemy nad ocean. Nowoczesny ratusz miasta Fort Pierce, czyli musimy być w centrum. Ale czy zauważyliście, że jak dojechałem do centrum, zniknęły ścieżki rowerowe? Ciekawa logika, nie? Ścieżki rowerowe poza centrum, a w centrum nie ma. Ameryka jeszcze dużo się uczy. O, już widzę wodę. Jest fajnie. Centrum puste. No dobra, a gdzie ja tutaj kupię browara, żeby wyjść nad wodą? Ale jaja, chyba się muszę cofnąć na stację benzynową. Kilometr wstecz. Chyba, że coś tutaj znajdę. Być nad Atlantykiem matką wszystkich przygód człowieka europejskiego i nie wypić piwa? Dobra, to jest pierwsza część podróży, a druga część podróży jest tam. Tylko jednak okazuje się, że to jest most. Ja jestem ciekawy, czy tam jest droga dla rowerów, czy w ogóle chodnik, czy coś. Bo jak nie, no to lipa. W najgorszym wypadku, jak nie będzie możliwości przejechania na drugą stronę, to tutaj był fajny bar i się napije piwa w tym barze.
Spoko, jest chodnik. Po dwóch stronach. Także jest dobrze. Bo już się bałem. Cel osiągnięty. Ale mi się nie chce tutaj iść, tylko chcę dalej. A tu chyba można wzdłuż oceanu płynąć, jechać. Tu był tylko taki cypelek. No dobra, kupiłem sobie chipsy, no. Wiem, że niezdrowo. Ale ocean, te sprawy. Pojedziemy dalej tą drogą i może tam dalej będzie dostęp do wody. Tutaj jakiś rurociąg budują, wodociąg, diabli wiedzą. Sporo odjechałem od truckstopów, jakieś już, ja wiem, będzie z 12-13 km, ale pocieszam się tą myślą, że będę jechał z powrotem z wiatrem. W sumie 24 km na rowerze to niedużo. I nawet dobrze, że nie ma prażącego słońca, bo i tak jest gorąco, jest strasznie duszno. Cały się człowiek klei. A jakby jeszcze było słońce, to by było jeszcze mega bardziej. No dobra, tu jest wejście na plażę, zobaczymy. Ja to chyba jeszcze dalej pojadę. To jest za blisko. Wszędzie tutaj jest cywilizacja. Jak nie jest taki biały jak w Australii. Szarawy. Jest i ocean. Jak to mówiłem wcześniej. Matka wszystkich przygód. O to chodziło. Matka wszystkich przygód europejskich. Wow. Teraz jest to dość banalne przeskoczyć przez Atlantyk. Czy to samolotem, czy statkiem. Przepłynąć statkiem Atlantyk też należy do jednych z moich projektów. Najpierw chcę spróbować, to jest taka forma podróżowania na statkach cargo. Od pewnego czasu udostępniają, tak w normalnych statkach pasażerskich, pokój, wyżywienie. To kosztuje około, nie wiem, $150 na dzień. To by musiała być fajna przygoda, ale też moim innym marzeniem jest posiadać swój własny jacht. Jak przejdę na emeryturę, sprzedam wszystko, kupię sobie jacht. Jak oczywiście nie spotkam kogoś i nie założę rodziny. Wszystko jest to ale. No nic. Pozostało odpalić drona, polatać trochę i pokontemplować. I wsłuchać się w szum fal. Szum fal jest najlepszy, nie? Mógłbym tak stać, tego słuchać w nieskończoność. Posiedzę tutaj jeszcze trochę. Zachodu słońca nie obejrzę, no bo
Tutaj nie ma zachodu słońca. Tutaj słońce wschodzi. A może by tak wstać o 6 rano, 30 minut szybkiej jazdy, obejrzeć słońce i wrócić do traka. Pomysł na poranny workout. Tak jest. Tak jest. Zobaczyć, czy będzie mi się chciało, czy nie. W sumie, gdyby tak wstać o 6 rano, bo tutaj mówiłem już, że w słońce późno wstaje, dojechać na plażę, zobaczyć wschód słońca, szybko wrócić i o 9 się pojechać rozładować. Ja nad oceanem i myślę cały czas o tym rozładunku, o tym transporcie. Ludzie, co za branża, uzależnia. Dobrze. Po wczorajszym zwiedzaniu powrót do rzeczywistości transportowej. Jeszcze nie jadę, jest dopiero 7:30 i widziałem, jak szedłem się kąpać na truckstopie, drugiego Prince'a. Identyczny ciągnik jak mój, tylko o numer mniejszy. Wiem, kto to jest. Turek. Dość długo pracuje w tej firmie i zastanawiam się, czy on miał to samo, czy nie. Jak już wracałem spod prysznica, jego nie było. Więc pojechał rozładować, ale gdzie, co i jak, nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Może on już miał na przykład ładunek, jak wyjeżdżał z Montrealu, powrotny, miał informacje. Ja takie sytuacje, gdzie są dwa traki w jednym miejscu i później jest taka przepychanka, kto pierwszy, a kto to, a kto tam, ja tego nie lubię. Wolę unikać takich sytuacji, dlatego ja jeszcze poczekam. 7:30, jakbym teraz zaczął, to bym o 9:30 skończył wieczorem. W sumie mógłbym już się ruszyć. W sumie już o 8 się ruszę, za pół godzinki. To wtedy do 10. A jeśli ten inny kierowca Prince pojechał w to samo miejsce co ja, to on już będzie rozładowany, on już sobie pojedzie, nawet się nie zobaczymy. Dobrze, śniadanko, ogarniamy kabinę. Trochę piasku wczoraj naniosłem do środka, muszę dokładnie odkurzyć. I dzisiaj jeszcze pod koniec dnia, jak już będę miał trochę wolnego czasu, to wyciągnę rower i go wyczyszczę, bo też trochę piachu się nazbierało, więc przeczyszczę przerzutki i nasmaruję przy okazji. O sprzęt trzeba dbać, nie tylko o ciężarowy. Dobra, odpalimy, bo klima stacjonarna, ona chyba nie działa. Bo może gazu by się przydało tam wbić, bo słabo schładzałem, nawet w nocy, nie wiem. To schłodzi, panie, to schłodzi. Oj tak. Dobra. Za 10:08 już mnie nosi. Nie, no to jest właśnie ten dylemat. Ale z drugiej strony zaczynam dzień, bo i tak będę musiał go skończyć o 10, a nie ma sensu dawać sobie więcej pola do manewru, bo i tak bym nigdzie nie znalazł parkingu po 10. Także odpalamy książkę On Duty, Inspection, Save i lecimy z tematem. Za 15 minut ruszamy, jedziemy rozładować i zobaczymy, co tam słychać później. Jestem bardzo ciekawy, czy ten Turek tam jest, czy nie. Ciekawość, pierwszy stopień do piekła. Tak wilgotno, że szyby parują na zewnątrz. Firma znajduje się dosłownie 2 km od truckstopu, nawet nie, ciut mniej, po lewej. I zobaczyć, czy można tam by było spać, w razie czego, jakby w przyszłości. No trzeba zapamiętywać takie miejsca. Jak będę przyjeżdżał następnym razem i już nie będzie mi się chciało zwiedzać plaży, no to jechać na plażę, to po prostu, o, tutaj można spać. To po prostu przyjadę spać pod firmę, no. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Tak jest.
ten wjazd. No i faktycznie można tutaj było spać. Można tutaj było spać na tej uliczce przed bramą i rano bym po prostu pojechał dalej i bym mógł tutaj spać. No dobra, następnym razem będę wiedział. Następnym razem będę wiedział, gdzie tutaj mają rozładunki. Chyba tutaj. A, pickups and deliveries dalej. I tutaj bym sobie po prostu pomalutku rozładował. Bardzo powoli jechał i bym miał tą przewagę, żebym czekał do momentu, aż mi dadzą zlecenie. No ale dobrze. Z drugiej strony nie byłoby prysznica, nie byłoby tego, tamtego. Tylko koczowanie jak cyganie. Dobra. Myślałem, że rampy są, ale rozładunek jest bez rampy z paleciakiem. Znana procedura, tylko muszę buty inne założyć. I okazuje się, że jestem tutaj sam. Tamten kierowca gdzieś indziej pojechał rozładować. Może niżej, albo no diabli wiedzą. Zwykły rozładunek tyłem. Później będę musiał naczepę umyć, bo jest brudno na dole. Trochę błota wwieźli, jak ładowali. Myślałem, że ja to muszę sam rozładowywać i tam dwóch weszło do naczepy. No to trzeciego człowieka do przesuwania palet nie potrzeba. Także ja sobie jeszcze pokontempluję i zaraz... Tam chyba była myjka na tym trackstopie drugim obok, Flying J. To umyję, wyczyszczę naczepę, no i niech mi dają załadunek. Bardzo mili ludzie na tej firmie pozwolili mi tutaj umyć naczepę. Dali mi po prostu wąż z wodą. Ciśnienie było jakie było, ale umyłem. Teraz muszę jeszcze przyjechać pan, żeby podpisać papiery. A ja w międzyczasie dostałem załadunek. 3 załadunki. 2 na Florydzie, 1 w North Carolinie. Wpiszę sobie pierwsze miejsce. Jeden w Fort Pierce, drugi niżej Pompano Beach, trzeci wyżej w North Carolinie na powrocie. I tam w North Carolinie jest tylko jedna paleta do zabrania. Dzisiaj mam 14 palet papryk i później ile? 6 ogórków. Mało trochę tego. 14 plus 6, 20 i jedna tych. No nic, zobaczymy przy przesadzanku, bo ja chyba te palety papryk dam bokiem. Wpisujemy adres i spadamy. Już jestem w trybie ciśnienia w swojej własnej głupiej głowie. Ale na Florydzie, z tego co pamiętam, jak się ładowało papryki, to nie było źle. I tutaj mam zaraz obok yeah, that's fine. You sign it here with the date. Today is the 23rd. Okay. Hold on. There you go. You can keep those. Thank you very much. No, 16 km stąd pierwszy pick-up. Może nawet naczepa się nie schłodzi. Oj, daje ci czadu, słońce i wilgoć. Jakaś farma, bardzo blisko i później no niestety 160 km dalej na południe, ale patrzę, z czasem będzie ok. Tak trzeba obserwować. To 1,5 godziny w dół, później 1,5 godziny do góry, to wydłuża mi podróż. Trzeba uważać, dobra. Będzie po lewej czy po prawej. 16001
Margirik Farms. O matko. Dead End. To musimy znaleźć tą farmę. Google mi pokazuje 4 km. A moja nawigacja 2. Dobrze znać takie drogi, bo tutaj można stanąć i spać przy 95. Trzeba to zapamiętać. Inne myślenie z tą książką. Inne myślenie, proszę Państwa. Jest znak, takie znaki to ja lubię. Margirik Farm Ahead. Dobrze. Tutaj ta droga taka trochę miękka, że tak powiem. Jest tu, dobrze. Wszystko gra. Jedziemy jak w Australii, lewą stroną. Na samym końcu drogi. A następny załadunek nam 150 km, 160 km dalej. Ok, nie ma nikogo, żeby tylko było gotowe. Żeby tylko było gotowe. Ładują. Super. 14 palet, szybko pójdzie. Muszę zmierzyć temperaturę, oczywiście. Jak patrzę, jak się rejestruje na tej formie i mówię, czemu to jest po francusku też napisane? Mówię, bo to jest farma, która jest posiadana przez Kanadyjczyków, czyli to jest kanadyjska farma w Ameryce, po prostu. Dobra, cofamy się i już możemy wpisać off duty, już tylko cofniemy. Naczepa jest jeszcze trochę brudna, ale wygląda dobrze. Od razu mi załadują, wkładam prewencyjnie bokiem wszystko, bo papryki są lekkie i później ogórki. No mówię, to będzie jakiś lekki ładunek. Szybciutko mierzymy temperaturę. Temperatura się zgadza. Jest nawet poniżej 45 stopni Fahrenheita. To jest ok. I powiedziałem mu, żeby jednak załadował jedną bokiem, jedną prosto. W pierwszym załadunku poszło dobrze. Odbiorę papiery. Ile na drugi załadunek? Tam 6 palet. Tutaj najwięcej palet. Jeżeli tam na tych 6 paletach
Pompano Beach pójdzie dobrze, to będzie super. Super sprawa. Nawet papiery donoszą do trakań. Wyszedłem, zamknąłem drzwi. Rzucił jeszcze ten na naczepę nagrywacz temperatury do środka i pani przyniosła mi dokumenciki. Także zasuwamy drugie miejsce. Let's go, Florida. Już myślę, że fajnie by było, jakbym załadował i dojechał gdzieś pod koniec Georgii. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie idzie bardzo dobrze. Także znikamy stąd. Nie ma nas. Nie było nas. Jestem tylko Mirage. Podbija mi. Podbija mi. Takie życie. Co zrobić? Naprawdę ta droga, jakby tu popadało, to nie wiem, nie jest jakaś specjalnie utwardzona. Ciekawe. W miarę jak dojeżdżamy do Miami, znaczy jeszcze jest daleko do Miami, ale już wjeżdżamy w ten obręb aglomeracji. Pompano Beach, później będzie West Palm Beach i tak dalej, Fort Lauderdale. Przybywa pasów na autostradzie na 95 i tutaj idą dwie równolegle autostrady. Turnpike, który idzie tak jakby na skos Florydy przez Orlando i tutaj się kończy w okolicach Miami, i 95. Ja pojechałem 95, no bo co, bo jest ta sama droga, tam parę kilometrów różnicy i już nie ma godziny szczytu. Tutaj w godzinie szczytu się trochę się korkuje, tak? A ten turnpike jest raczej bardziej przelotowy, ale dla mnie to bez różnicy. A my nie mamy jeszcze tego czytnika bo tutaj turnpike jest płatny oczywiście, to z czytnikiem szybciej się przyjeżdża przez bramki, nie? A my musimy płacić gotówką, także jadę sobie tu. Jeszcze mam 50 km do załadunku. Ja w tym miejscu, gdzie ładuję, już raz byłem, także wiem, co tam jest. Wiem, że jeżeli towar będzie gotowy, a powinien być, bo to nie jest, to jest po prostu, to nie jest jakieś blisko pola coś, to sądzę, że będzie dobrze, że podjadę 6 palet, myk i ucieknę. I dzisiaj bym wyjechał z Florydy i tak mówię, dojechałbym gdzieś pod koniec Georgii, może na początek południowej Karoliny, ale to już mi nie zmieni. Ja będę stawał tak, żeby znaleźć szybko miejsce, no bo dzisiaj już dzień pracujący, to nie będzie tak łatwo jak w sobotę i w niedzielę. Skręć w lewo. I trafiliśmy na pociąg. Włączyłem nawigację Google, bo na Florydzie czasami te ulice, jakoś tak te adresy nie pasują w normalnych nawigacjach. O! Krótki pociąg, to dobrze. Nie zawsze pasują te nawigacje, adresy, tak jak w Hiszpanii, jak we Włoszech, rozumiecie, o co chodzi. Kierowcy rozumieją. A w niektórych stanach jest po prostu zawsze działa, nie? Ja to sobie ustawiam na Google, ale mówię, tutaj byłem, sprawdziłem na mapie i pamiętam to. Przed nami flatbed próbuje zawrócić i udało mu się. Nawigacjami to wszystko zmierza w kierunku online, bo na przykład moja nawigacja Navigon, z której zawsze korzystam, kupiłem ją dlatego, żeby nie korzystać z danych, żeby mieć wszystko w tablecie, i 15 czy tam 14 maja tego roku wycofują się z rynku. Nie będą robić już update'ów, nie będą sprzedawać tej aplikacji. I przez następne 2 lata jeszcze będą aktualizować mapy i koniec. Że wszystko zmierza w stronę niestety
online albo takich aplikacji. No szkoda, bo ja wcześniej używałem aplikacji Microsoft Student Trips, ale dobra, zrobię o tym film. Cały czas mi zadają ludzie pytanie, jakie używam nawigacji. Kilometrów do załadunku. Dalej prosto. Dobrze. Muszę wyłączyć Google'owi głos, bo nie lubię jak mi nawigacja gada. To tutaj. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Nie ma dużo traków. Jest trochę traków. To jest ten problem. Nic, zobaczymy. Może akurat moje jest gotowe, a może ich nie. Proszę pan, ja się zarejestrowałem, napisałem się. Nawet nie spojrzał na numer załadunku. On mówi, że przyjdę po ciebie, bo wiem co ładujesz. Ja mówię, naprawdę? No tak, ładujesz tam 300 tych pudełek ogórków do metro. Wow. No i zaraz ma sprawdzić, czy jest towar, czy nie jest towar, czy ma tutaj wystarczającą ilość, czy nie. Oby miał, bo jak nie będzie miał, to będzie słabo. To tracę czas. A zegarek tyka i teraz jak mnie załaduję szybko, to wrócę do Montrealu w środę wieczorem. Jak mnie załaduję późno, to wrócę do Montrealu dopiero w czwartek. Taka jest różnica. Dobra, ja tymczasem coś sobie zjem, korzystając z wolnego czasu. Jak zacznę jeść, to wtedy okaże się, że zaraz mnie załaduje. Zadziałało. You get 6 pallets. 6 pallets, chimney block. Chimney block? Yeah. Zadziałało. Warzywa mi się na parze gotują, a ja muszę się cofać. Muszę to tak zrobić, żeby się mi nic tam nie przewróciło. Cholera jasna. Drzwi numer 7. Dobrze, załaduję i spadam stąd. Cholera, niepotrzebnie dałem on duty, bo mi się pauza wykręciła pół godziny. No nieważne. I tak ułożoną pracę to ja rozumiem. Idzie jak burza. Burza, która jest przed nami. Więc to są te tropikalne takie deszcze. Deszcz, słońce. No i jeszcze nie patrzę, gdzie dojadę, bo jeszcze muszę wykręcić pauzę półgodzinną, bo tak to bym musiał już stanąć za 4 godziny. Chociaż może oszacuję to, zobaczę jaki mam dystans do bazy i może wystarczy mi stanąć za 4 godziny, ale się tam rozpadało. O lolo. Światła on, wycieraczki 3, 4. Wszyscy hamują. Więc tak, jeszcze nie, zaraz sobie wpiszę w nawigację ile mam do bazy, to może mi za 4 godziny wystarczy stanąć, ale wypada dzisiaj pojechać jak najdalej, żeby stanąć w tym miejscu, gdzie stanąłem w drugi dzień jazdy od Montrealu, czyli na granicy Georgią i South Carolina. No to tam będzie na pewno będę musiał jechać więcej niż 4 godziny, więc jeszcze muszę stanąć na pauzę. Tak, dzisiaj wypada dojechać do granicy Georgii i South Caroliny. Tym sposobem w środę dotrę do Montrealu. Będę stał w tych samych miejscach, w których jechałem. W drugą stronę. A im dalej pojadę, tym szanse są po mojej stronie. No i jeszcze jest jedna niewiadoma, załadunek jednej palety, bo czasami jest tak, że inne załadunki, które myślało się, że pójdą powoli, szybko idą, a jedna paleta może wszystko zawalić. Oby nie. To się okaże jutro. Dzisiaj jazda przez Florydę, Georgię, mam nadzieję wylądować w South Carolinie. Pauza gdzieś po drodze i jutro kontynuujemy wycieczkę z Florydy do Montrealu. Tak sobie pykam po tej Florydzie. Dojeżdżamy do Jacksonville. Wczoraj przyjeżdżałem tutaj
I dobry wynik dzisiaj, naprawdę mam dobry wynik. No i teraz już tak przychodzi ten moment, znaczy ten moment już był wcześniej. Rozmyślałem, gdzie tutaj i planifikacja cała do przodu, żeby ten powrót sobie zorganizować. No i tak powiedziałem sobie, teraz mam 2222 km do Montrealu, drogą, którą ustaliłem, bo ja tak objeżdżam trochę Waszyngton, nie chcę nic mieć wspólnego z Waszyngtonem, z Baltimore, bo nie chcę mieć tej funkcji, nie chcę mieć tego czynnika nieprzewidzialnego, jeśli chodzi o korki, a Waszyngton no to jest taka loteria, że masakra. I Baltimore. Tam jest cała taka kaskada na drodze miast i potyczek, z którymi trzeba się zmierzyć na powrocie, jak jadąc w dół. Więc ja zawsze objeżdżam przez Pensylwanię i wyjeżdżam w Kanadzie na 401 w okolicach 1000 wysp, Gananoque. I teraz tak, stąd mam 2200, czyli 2 dni jazdy po 1100 km. W Kanadzie mogę jechać 1300, czyli mam już 200 km nadwyżki. To jest ok, ale od granicy do Montrealu jest 250-260 km. Trzeba liczyć 3 godziny, czyli 13 odjąć 3, no to 10, tak, to bym się zmieścił. I teoretycznie już bym mógł stanąć w Jacksonville. No ale tak w sumie Jacksonville od tej porze już nie ma miejsca na truckstopach. Nie ma truckstopów, gdzie można by zrobić rezerwację. I ja tak chciałem dzisiaj dojechać w Georgii, czyli w tym momencie od Jacksonville dojadę do Montrealu, ale to już jest tak na styk, bo mam tylko, no nie wiem, no tak, 2 godziny nadwyżki, tak mówię, ale tej nadwyżki wolę mieć więcej, więc im dalej dzisiaj pojadę, tym będę miał większe możliwości i większą pewność, że wrócę do Montrealu w środę, bo jeszcze nie wiem, jak pójdzie mi na tym załadunku, czy stracę czas, czy nie, bo jeżeli stracę czas chociażby na jedną paletę, to też może mi obciąć jazdę. To jest takie myślenie do przodu, żeby zrobić tak, żeby było dobrze. No więc summa summarum, dzisiaj muszę jechać jak najwięcej i mówię, i tak teraz mam jeszcze 3 godziny jazdy, więc konserwatywnie 2,5, zostawiając sobie pół godziny na znalezienie parkingu. Ale tak sobie mówię, jak dzięki tej aplikacji Tracker Path można sprawdzać, ile jest jeszcze miejsc, znaczy czy jest, tak to jest mniej więcej, bo to kierowcy podają informacje, nie ma dokładnie ile miejsc zostało, tylko mówią, że jest trochę miejsc, jest bardzo dużo miejsc, albo miejsc nie ma wcale, że truckstop jest pełny. I czasami no, kierowcy bawią się i nie podają właściwej informacji, no ale w pewnym sensie może to dać taką namiastkę tego, co naprawdę może nas spotkać. I też można wchodzić w tej aplikacji i można sprawdzać historię. Także można w ten sposób mieć większe pojęcie, co się działo na tych truckstopach tydzień temu o tej porze, albo wczoraj, albo przedwczoraj. I można tak cofnąć się wstecz chyba z, nie wiem, z 2 miesiące. No i tak przeglądam, gdzie bym dzisiaj wylądował. Ja bym się na przykład chciał dojechać do tego truckstopu, gdzie nocowałem, jak jechałem w dół, czyli w Georgii. I to by było super. No ale tam nie ma możliwości rezerwowania na Rowsie. I patrzyłem, że no po tej porze, którą ja tam dojadę, tak o 9, no z reguły było kiepsko z parkingiem albo było mało miejsca. No to mówię, no nie będę ryzykował, tak? To bym musiał stanąć wcześniej na TA i tam też tak nie wiadomo co to było. Mówię, ach, cholera z tym. Pojadę ciut dalej na pewniaka i zarezerwuję sobie miejsce na pilocie. I mi wyjdzie wtedy, że nie wykorzystam chyba 30 minut jazdy, ale i tak już dałem sobie tą nadwyżkę. I szedłem w aplikację, zarezerwowałem sobie miejsce, pół godziny później wchodzę tak sobie sprawdzić, jak te miejsca do rezerwacji schodzą. Nie było już żadnego. Czyli ten truckstop będzie oblężony jak dojadę, ale mam miejsce zarezerwowane, jadę na pewniaka. I jutro wieczorem już chyba nie będę musiał rezerwować, bo już skończę dzień o takiej godzinie, że nie będzie problemu z parkingiem. No to po prostu to jest ta planifikacja z logbookiem. Wszystko zależy jutro, jak będę zadawał. Więc chyba to chciałem powiedzieć. Dojeżdżamy do Jacksonville. Czeka mnie jeszcze dzisiaj 2,5 godziny jazdy. Stres parkingowy mi zszedł, bo zapłacę za parking, znaczy mój szef zapłaci i nasz szef nam powiedział: panowie, panie, bo u nas też panie jeżdżą, jak potrzebujecie właśnie skorzystać z tej opcji płatnej parkingu, żeby to wam ułatwiło życie, żebyście mogli pojechać jak najdalej, róbcie to, nie ma żadnego problemu, bo on wie, o co chodzi, nie? No.
No ale ja to widzę właśnie w ten sposób, że to będzie zmierzało w tą stronę, że coraz więcej w tych miejscach, gdzie się te parkingi szybko zapełniają, będzie coraz więcej miejsc płatnych, tak? Ten TA w Pensylwanii, połowa trackstopu była już do zarezerwowania, no bo wywęszyli, że dużo ludzi rezerwuje, bo akurat tam potrzebują. No i tak to będzie działało. Na razie jeszcze jest mało miejsc na trackstopach, mało trackstopów, na razie jest mało trackstopów, gdzie większość, znaczy połowa miejsc jest do zarezerwowania. Z reguły to jest jakieś 10, 12, czasami 15 miejsc, ale w moim mniemaniu to się zmieni. Dobra, tyle rozmowy, do zobaczenia jutro. 494 km do celu. Wczoraj wystartowałem z Fort Pierce, pojechałem w dół, załadowałem i jeszcze ujechałem tyle. 586 mil, prawie 600 mil, czyli prawie 1000 km. Słucham wiadomości porannych, a czasami już mam ochotę wyłączyć wiadomości. Ja nie wiem, w jakim kierunku zmierza świat. Dobrze. Robić swoje i się nie przejmować. Taka jest moja zasada. No i tak. 5 godzin do załadunku to by było idealnie podjechać, załadować jedną paletę, zrobić sobie pauzę. O! $1,46 za paliwo w Montrealu. A ja zatankowałem do tego baku z tyłu wczoraj za 91 centów za litr. Czyli 60 centów różnicy. Ja cię kręcę. Żywe oczy kradną. Znaczy kradną. W Kanadzie w Quebecu są wyższe podatki, ale mimo wszystko taka różnica. I mówię, cena baryłki była $120 8 lat temu i właśnie cele takie same. No nieważne. Wracając do tego, co powiedziałem. Załadować tą paletę po 5 godzinach. Jakby było szybko, to bym sobie zrobił tam pauzę, żeby później też zjeść coś. A jakby było powoli, no to przy okazji pauzę też wykręcę, nie? Tak czy siak, dobrze jest. I później tylko tutaj jest jeden, znaczy nie tu, odtąd dotąd. Ten odcinek od Richmond do Fredericksburg jest niewiadomą, bo tutaj między Waszyngtonem a Richmond ruch jest katastrofalny. I dzisiaj jakbym dotarł co najmniej tutaj, to wiem, że już do Montrealu dojadę bez tego, ale ja bym chciał dotrzeć gdzieś w okolicy tu. Na granicy Virginii i West Virginii jest fajny dzikus. Jest też trackstop, ale na tym trackstopie zawsze jest masakra z parkingiem. Raz, że bardzo ciasno, żeby zaparkować, a dwa, że też jest zawalone, a resterie, czyli dzikusy się zapełniają ciut później. Także jakbym tutaj dotarł, to by było fajnie. Ewentualnie, jakby wszystko szło sprawnie, żebym nie stracił dużo godzin jazdy, to logbook powinien mi pozwolić dotrzeć okolice tutaj. No ale tutaj już jest kicha z parkingiem. Jak ja w piątek wieczorem miałem problem z zaparkowaniem na tym TA-u, ten TA jest tutaj. No, także to jest walka cały czas. I cały czas, nie tyle co stres, ale to w końcu gdzieś w głowie siedzi. No i ludzie, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi w transporcie z czasem pracy, no to się dziwią, dlaczego kierowcy tak się wyprzedzają. To są różne czynniki, no. Różne czynniki, ułamek, znaczy może nie ułamek sekundy, ale minuta, dwie i czasami człowiek jest w ciemnej dupie. To powiedziawszy, piję kawę, idę myć zęby i spadam. Teraz co do minuty, równiutko ruszam co do minuty. Za 6 minut mogę zacząć robić przegląd, po przeglądzie ogień i jazda non-stop do załadunku. Trackstop prawie że pusty, jak się tam z tyłu spojrzy. No te deszcze chociaż wczoraj mi wymyły traka, ale już białko się zaczyna zbierać na szybach. Trackstop, że prawie pusty z tyłu, parkingi są, ale o 3-4 po południu będzie już się zapełniał. I kierowcy coraz częściej używają tak zwanego, oni na to mówią creative parking, czyli kreatywne parkowanie. Przytulanie się i tak dalej, ale ten sport tutaj jeszcze nie jest zbyt dobrze opanowany, bo czasami tak się przytulą, że nie można wyjechać i trzeba walić i budzić, nie? Mi się już tak raz zdarzyło, że nie mogłem wyjechać, bo stanął tak jak tutaj się ustawiają, przytulają się już poza liniami. Tutaj ten parking był zarezerwowany. O, tu się ustawiają tak
przytula się jeden, drugi, trzeci. Jak jest człowiek zmęczony, to czasami się potrafią tak przytulić, że ci nie mogą wyjechać, nie? Także ten sport jeszcze się tutaj rozwija. Kierowcy się go uczą. Dobra, za 4 minuty ogień. Ale wilgotno. Trzeba wycieraczki uruchamiać, żeby coś zobaczyć. Jadąc na północ, pogoda mi się popsuła i tak już będzie padało do Montrealu. Zostało pół godziny do celu, żeby załadować paletę. Idzie mi wyśmienicie, utrzymuję dzisiaj prędkość 63 mile na godzinę. Przecież taka prędkość jak ten była fajniejsza. Cofamy się od razu. Jak tylko się cofnę pod rampę, wciskam pauzę. Pół godzinki i później będę mógł jechać do samego końca. Ile mi wyjdzie? No będę jeszcze mógł jechać chyba jakieś 6 godzin. Spierdzieliłem. No nieważne. Z tym cofaniem to jest tak, że jak się pierwszy raz źle podejdzie i później próbuje się z tego wybrnąć, poprawiając, to nie. Lepiej wyjechać całkowicie i od nowa cofać. No takie brnięcie, poprawianie jest czasochłonne i wkurzające. Czasami tak się zdarza. A mi się już prawie udało wybrnąć. A to jest takie łatwe cofanie, bo jest miejsce jak na lotnisku. A czasami właśnie tak wychodzi. Beznadziejnie. Dobra. Przyniesie papierek, jak mnie załaduje. Dobrze, teraz już się nic nie będzie działo w tej podróży. Idealna Florytka, można powiedzieć. Już nie będę Wam nagrywał, jak się zmagam z szukaniem miejsca na truckstopie, tak jak to robiłem w tej podróży jadąc na południe. Więc wyjechałem 20 kwietnia 2018, wrócę 25. To jest 6 dni w trasie. 5,5, no bo mógłbym wyjechać w piątek na wieczór, tak? Żeby ten ostatni dzień, no wiecie o co chodzi, tylko że chciałem mieć więcej czasu dla siebie na Florydzie. Idealna Florytka. 5 dni i pół w trasie. Jeden rozładunek, 3 załadunki. Także taki to był typ wyjazdu od 20 do 25, 24, bo teraz kończę film. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim za uwagę.